8 maja zanieśliśmy i zaniosłyśmy do ministra edukacji narodowej apel, w którym domagamy się kompleksowej i ogólnodostępnej edukacji klimatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia. Odpowiedź ministra jest pracą na 3 z plusem. Omija temat, a podstawowe pojęcia takie jak czyste powietrze i klimat zostały w niej wielokrotnie pomylone. Minister Edukacji Narodowej daje nam do zrozumienia, że nie planuje wprowadzania edukacji klimatycznej do szkół, a także, że ten temat jest dla niego nieistotny. Jesteśmy aktywistami i aktywistkami młodzieżowego strajku klimatycznego, a to jest nasza odpowiedź na odpowiedź ministerstwa. Minister nam nie odpowiedział. W liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej domagamy się kompleksowej, aktualnej i powszechnej edukacji klimatycznej, która jest nam konieczna, abyśmy w pełni świadomi zagrożenia, jakim jest kryzys klimatyczny, mogli bronić naszej przyszłości. Ministerstwo uważa jednak, że realizacja zagadnień dotyczących kryzysu klimatycznego na godzinach wychowawczych jest adekwatna do wagi problemu. Jednak MEN nie oferuje ogólnodostępnych szkoleń dla wychowawców i wychowawczyń. Czy oczekujemy od nich wiedzy na każdy możliwy temat? Co to właściwie znaczy, że edukacja klimatyczna ma być powszechna? Według słownika języka polskiego to nic więcej jak edukacja obejmująca wszystkich, ogólnie znana i stosowana. Poprzez swoje działania i odpowiedź na nasz list, Ministerstwo Edukacji Narodowej w kompetencjach osób nauczycielskich zostawia przygotowanie zajęć na temat klimatu. Nie zapewnia im jednak kompleksowych szkoleń z dziedziny zmiany klimatu. To nie system, lecz osoby wychowawcze miałyby decydować o tym, jak będą wyglądać te zajęcia, w oparciu o własną wiedzę i zdanie, a nie konsensus naukowy. Odpowiedź ministerstwa nie była na temat. Lekcje nie będą na temat. Trochę jakby ministerstwo bało się tematu zmiany klimatu bardziej niż samego kryzysu klimatycznego. Obarczanie osób wychowawczych odpowiedzialnością za przekazywanie uczennicom i uczniom wiedzy o klimacie świadczy o tym, że ministerstwo nie ma kompetencji do przygotowywania takich zajęć. I nie ma zamiaru ich nabywać. Każda obywatelka powinna i każdy obywatel powinien posiadać wiedzę o procesach zachodzących w otaczającym nas świecie, ich skali i konsekwencjach. Domagamy się zatem kompleksowej edukacji klimatycznej. Jak rozumie to Ministerstwo Edukacji W Narodowej? odpowiedzi na nasz apel MEN posługuje się obecną podstawą programową. Uczeń Wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Opisuje rodzaje smogu, wyjaśnia, czym jest tolerancja ekologiczna, przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe, dyskutuje na temat wpływu czynników na zmiany klimatu, przedstawia piękno, potęgę oraz dynamikę zmian zachodzących w atmosferze. Słowo kompleksowy znaczy jednak obejmujący całość elementów lub zagadnień, a nie tylko ich fragmenty. Ministerstwo Edukacji Narodowej konsekwentnie myli Temat smogu, sozologię, ekologię, edukację globalną i o zrównoważonym rozwoju z edukacją klimatyczną. W całej odpowiedzi nie ma ani jednej wzmianki o kryzysie klimatycznym. Poziom merytorycznej odpowiedzi pokazuje, że obecny poziom wiedzy klimatycznej przekazywanej w szkołach jest dramatycznie niski. I zupełnie nieodpowiedni do realiów dzisiejszego i jutrzejszego świata. Nie można mówić o kompleksowym wykształceniu młodego pokolenia, jeżeli tylko jego część otrzymała pełną, jeżeli w ogóle jakąkolwiek edukację. Dotyczy to zwłaszcza edukacji klimatycznej, która jest nam niezbędna do przetrwania. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia odrębnego przedmiotu, ani zmian programowych, które dotyczyłyby wyłącznie klimatu. W maju napisaliśmy do Ministra Edukacji Narodowej apel o edukację niezbędną nam do dalszego życia. Ministerstwo jednak zignorowało nasz list, odpowiadając nam w sposób zdawkowy i nie na temat. Edukacja klimatyczna nie jest powszechna, dopóki nie jest zapewniona systemowo, a jej odpowiednie przekazanie spoczywa na barkach osób nauczycielskich. nie jest również kompleksowa, nie używa odpowiedniego języka i nie oddaje wagi problemu. Nie jest też aktualny. W obecnej formie skupia się jedynie na szukaniu przez uczniów i uczennice rozwiązań, które już dawno zostały przedstawione przez naukowców i naukowczynie, Nie powołuje się na najnowszy stan konsensusu naukowego. a nie raporty międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu, który jest w tej sprawie największym autorytetem. Żeby wiedza była aktualna, trzeba ją ciągle uzupełniać i poszerzać. Ministerstwo Edukacji Narodowej, które mówi, że nie przewiduje zmian w podstawie programowej, czyli w konsekwencji zamierza stać w miejscu, to jedynie Ministerstwo Edukacji Przestarzałej. To w głównej mierze ministerstwo tworzy system odpowiedzialny za edukację pokoleń młodych Polek i Polaków. Edukacja decyduje o przyszłości narodu. Nawet po apelu młodzieży, MEN uważa, że nie potrzebujemy wiedzy, o którą z własnej inicjatywy walczymy. Musimy tłumaczyć ministrowi edukacji narodowej to, czego przekazania nam ma on obowiązek. Uwagę zagrożenia, jakie stanowi kryzys klimatyczny. Panie ministrze, wciąż chcemy wiedzieć. I nie odpuścimy, bo to nie my mamy uczyć system. To system ma uczyć nas. Ludzie muszą wiedzieć. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej akcji, to zajrzyj na nasze social media i do opisu, gdzie znajdziesz list skierowany do ministra. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić komentarza i łapki w górę i do zobaczenia wkrótce!